just catch you lacking with your hands up. 10 toes down, if I stumble, watch me stand up. When it goes down, get the tutu, tell your man's dog. You can blame it on your homies, got you hyped up. Chciałem, żeby ten materiał wyglądał zupełnie inaczej. Pokazałbym wam w nim vloga z całego mojego wyjazdu, sparingi i treningi. Niestety przez cały obóz była nade mną zła aura. Przez 4 dni towarzyszył mi niesamowity pech. Od jakichś małych rzeczy po naprawdę duże, które mocno siadły mi na głowę. Nie jestem osobą, która w takich momentach poddaje się tej złej energii i pogrąża się w złości lub smutku. Raczej uświadamiam sobie, że to wszechświat ułożył się tak, że to ja dziś mam pecha, ale poradzę sobie z tym. To tylko zła energia, której nie pozwolę wpłynąć na siebie. By było mi łatwiej, to skupiam się na innych rzeczach. I tak było właśnie na obozie. Skupiłem się maksymalnie na treningach, bo podczas sparingów cały ten otaczający mnie pech znikał. Udało mi się sporo poćwiczyć, nauczyć dużo nowych technik i posparować. Niestety, co za tym idzie, nie nagrałem wam za wiele, ale zamiast dogrywać byle co, wolałem wam się przyznać jak było, bo nie tylko ja tak mam. Na was też kiedyś spadło takie fatum. I też spadnie nie raz, ale ważne jest to, jak sobie w takich sytuacjach poradzić i czy pozwolicie, by ta energia wpłynęła na was. To w sumie fajna forma treningu głowy, żeby niezależnie na to, jaka energia nas otacza, być jak liść na wietrze. Dobra, bo już grubo odleciałem. Mam nadzieję, że zrozumieliście mnie. Jeśli tak, to bardzo wam dziękuję. A teraz zajrzyjmy, co tam dla was nagrałem. Obóz odbywał się na niezmiennych zasadach. Czyli w ciągu 4 dni robiliśmy 6 treningów. Cieszyłem się na ten obóz, bo wiedziałem, że jest w czerwcu, więc mówiłem na to, że to będą takie mini wakacje, ale okazało się, że było cholernie zimno. A ja jestem w bluzie i w krótkich spodenkach i mogłem założyć długie dresy. Jest cholernie zimno. No, Co ty? Czekaj, no patrz, zrobię ci zdjęcie, jak ty wyglądasz. Miałem wrażenie, że byłem w jakiejś innej rzeczywistości. No bo zobaczcie, Wiktoria ubrana naprawdę ciepło, a teraz zobaczcie na tych ludzi. To wygląda jak kadr z jakichś wakacji. I nie przesadzam teraz, serio było zimno. Nie było szans nawet, żeby choć trochę poleżeć na plaży. No ale wracając do obozu, obóz odbywał się niezmiennie w tym samym miejscu, czyli w Cetniewie. No powiem to jeszcze raz, ale no niesamowite jest to, że to jest sportowa dzielnica Władysławowa. Lubię tam być, bo właśnie czuć tą motywację do robienia czegoś, no czuć po prostu, że chce się trenować, no nie? Widać tam innych ludzi, którzy trenują inne dyscypliny. No klimat jest niepowtarzalny. I ten głos taki spokojny. To jest tak zwana modlitwa. To jest tak zwane dziwne coś. To jest Korbol, turbośmieszny typ, którego poznałem na obozie. Dla tych, co oglądali Naruto, możecie go kojarzyć, bo to on grał Chojiego z klanu Akimichi. Taki fun fact. Cały obóz opierał się na różnorodnych duszeniach. Tego dnia akurat jak nagrywałem, przerabialiśmy gilotynę. O, tutaj widzicie, jest mój trener. Tutaj też tłumaczył nam taki mały detal, a bardzo ciekawy i myślę, że będę go wykorzystywał w walkach. Później po pokazaniu technik oczywiście klasycznie był czas na wypróbowanie ich, potrenowanie, sprawdzenie, czy wszystko zrozumieliśmy. No i co? Po takim treningu czas na sparingi. Umówiłem się na sparingi z Pawłem, którego serdecznie pozdrawiam. Poprzedniego dnia kulaliśmy się całkiem spoko, fajnie to wyglądało, więc zaproponowałem mu, no czy może po prostu nie chciałby nagrać ze mną takiego sparingu. Moje sparingi na obozie wyglądały tak, że głównie walczyłem szukając trójkątów, bo chciałem się nauczyć właśnie znajdować sytuacje, w których mogę je zrobić. No i też skupiałem się na tym, żeby nie oddawać tak łatwo pozycji bocznej, bo zawsze miałem z tym problem. Tutaj możecie zobaczyć też w tym pojedynku, że no gdzieś łatwiej mi już przychodzi ta obrona. Tutaj zapiąłem Pawła w gardzie. Paweł próbował mnie rozciągnąć, ja zbijałem te ręce, ale no udało mu się w końcu mnie rozciągnąć, wstał na nogi. No i moją pierwszą rzeczą, którą chciałem tu zrobić, złapać go za kostki i wywrócić, napierając kolanami na jego biodra, ale zobaczcie tą maszynę z tyłu. Bałem się, że wywrócę Pawła dosłownie na tą maszynę, bo byliśmy bardzo blisko, więc zrezygnowałem z tego i puściłem prawą ręką tą nogę. No i znów tutaj przeszedłem do obrony pozycji bocznej, gdzieś tam leżąc tak na boku po prostu. Tutaj Paweł zrobił bodylocka, ale szybko z niego zrezygnował, gdzieś tam go kontrolowałem tak, żeby rozciągnąć jego ciało. No i tutaj Paweł zrobił taki przeskok, na który nabrałem się podczas swojej pierwszej walki na ADCC, na ADCC, tak gadam. No i zawsze, kurczę, gdzieś tam jestem czujny, żeby coś takiego mi nie weszło, bo po prostu mam PTSD po tym. No jest mi głupio zawsze, jak to wchodzi. No i tutaj widzicie, że od razu swoją prawą rękę położyłem na jego biodrach, żeby zrobić dystans.
no i gdzieś tam, żeby mogło powędrować kolano do środka. Tutaj zacząłem się wysuwać spod Pawła, no i dużo było tych duszeń na obozie, więc stwierdziłem, że dobra, spróbuję sobie, może coś wejdzie. Dlatego sięgnąłem sobie po taką kontrolę. Nigdy z duszeń nie byłem jakiś super znany, więc to raczej taka nowa rzecz. No ale tutaj przez to, że skupiłem się na tej głowie, bardzo łatwo oddałem pozycję boczną. No jak totalny idiota. Paweł przeszedł mi nogi i ja zostałem z niczym, tylko z klamrą na szyi, której tak naprawdę nie wyciągnę teraz, bo Paweł jest w pozycji bocznej. No i znów zostało mi po prostu starać się wrócić do pozycji bocznej. Tutaj możecie zobaczyć, że zrobił nam się taki dystans między mną a Pawłem, no i od razu tam weszło kolano i dzięki temu mogłem zyskać jakiś dystans. Tutaj też wiedziałem, że ta ręka nie jest jakaś groźna, nie bałem się duszenia, no bo tam w prawej ręce chyba Paweł miał underhooka, więc ciężko by tu mu chyba było przepiąć. No nie wiem, na tamtą chwilę czułem się bezpiecznie i po prostu postanowiłem wyciągać tą głowę. Tutaj Paweł znów próbował przejść do pozycji bocznej. No i ja, żeby Paweł czuł taki dyskomfort, założyłem mu po prostu swoją lewą rękę na szyję. No i widzicie, że jego prawa ręka była pod moją nogą i to dosyć mocno zrotowało Pawła, co też wykorzystałem, bo bardzo fajnie udało mi się spróbować wejść za plecy. Oczywiście tutaj doszedłem do dosiadu, ale Paweł zaczął szybko wychodzić spode mnie, no i straciłem tą pozycję. Tutaj wylądowaliśmy w takim, nie wiem w sumie jak to nazwać. No i co, tutaj gdzieś tam próba znów do dosiadu, no i spadłem z Pawła i skończyliśmy w tej samej pozycji, w której zaczęliśmy, więc tak naprawdę podjarałem się i nie wykorzystałem tej szansy, a miałem naprawdę wielką szansę wejść tam za plecy albo skontrolować może bardziej w dosiadzie. No i tutaj już chyba byłem wyrąbany, bo oddałem bardzo łatwo tą pozycję boczną. Tutaj wpadłem na pomysł, że może zrobię takiego bandyckiego żurawia, jak to mówi mój trener, tylko zapomniałem o jednej rzeczy, że ten bandycki żuraw działa jak jestem w totalnie odwrotnej pozycji, czyli to ja jestem z góry i mogę napierać na mojego rywala, a nie jak to wygląda tak jak tutaj widzicie. No ale już ewidentnie byłem zmęczony, pomyliłem podłogę z sufitem, no każdemu się zgadza, każdemu się zdarza, tak. Tu już było ciężko mi wyjść z tej bocznej, była jakaś próba kimury od Pawła. Oczywiście bardzo blisko była ta kimura. Czułem, że jak nie zacznę wychodzić, to będzie ona blisko. No i tak jak widzicie, zrotowałem się. Tutaj Paweł wspiął się na mnie i powiem wam tak, teraz to oglądam i że ja tutaj dałem sobie wejść do żółwia. No masakra, z takiej pozycji, taką pozycję oddać, aż naprawdę mi głupio, no. Paweł wszedł mi tutaj za plecy, starałem się kontrolować te nogi, żeby się nie wpiął, ale skupiłem się, kurczę, za bardzo na tych nogach i Paweł wjechał duszeniem, no i klep i niestety przegrałem ten 5-minutowy sparring, starałem się mocno, no ale myślę, że i tak dosyć fajnie to wyglądało jak na pojedynek białego pasa z niebieskim. Tutaj od Pawła usłyszałem, że ciężko mu było przejść mi do pozycji bocznej, z czego się naprawdę bardzo cieszę, bo zawsze czułem, że to jest mój taki duży minus, nie? Że oddaję bardzo łatwo tą pozycję boczną. Więc widzicie, no każdy progres, trzeba zauważać te małe progresy, no nie? Tutaj klasycznie pod koniec treningu piąteczki z trenerami i ze wszystkimi osobami z obozu i tutaj możecie sobie zobaczyć, ile tych osób było. Z tego co wiem, to ponad 130 chyba, więc to naprawdę spory wynik, fajnie, że było tyle osób. Cieszę się, że jest coraz więcej osób na takich obozach, bo też można więcej próbować, bo im więcej osób, tym więcej styli, każdy ma inne taktyki, też można być coraz bardziej wszechstronnym, jak paruje się z innymi osobami. No i tutaj po sobotnim sparingu chłopaki namówili na wejście do morza, więc pomorsowaliśmy w czerwcu. Woda była naprawdę zimna i pamiętam jak wbijałem, nie wiem, na lodowcu na Islandii do wody albo w grudniu do jeziora, to gdzieś tam ta odczuwalna temperatura nie była aż taka. Od obozu już minęło trochę czasu. Zdążyłem zgolić brodę, został sam wąs. Stwierdziłem, że na wesele mojego brata zrobię coś szalonego i po 4 latach zdecydowałem się na ścięcie brody. Jak na razie mi się bardzo podoba i chyba tak zostanie. Widzicie na tym odcinku 2 moje oblicza wyglądowe. Trochę musieliście poczekać na ten materiał, ale w międzyczasie robiłem naprawdę fajne rzeczy, takie jak ta reklama. Czym jest komfort? Dla mnie to uczucie wolności. Komfort to możliwość poruszania się bez ograniczeń. To poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
komfort to wyrażanie siebie. I możecie w komentarzach od razu napisać, co o niej sądzicie, czy wam się podoba. I napiszcie też, jak podobał wam się ten odcinek z obozu. Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji, bo podobno wtedy świat będzie lepszy. Nie będzie tornad, huraganów, ani trzęsień ziemi nawet nie będzie. Siema. Siema. Dobra, nagrywam trzecie siema, bo Wiktoria siedzi obok mnie i mówi, że każde z tych siema nie było. Jakie nie były? Prawidłowe nie były. Także żegnam się z wami po raz trzeci. Siemanko. O, widzisz, jak zaskoczyło. Jesteście zjebani.